Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na obgadywanie. Pogadamy sobie o makijażach z Met Gali. Ja nie mogę opuścić omawiania tej konkretnej gali, bo tam zawsze coś się dzieje. Tam jest temat, tam jest ciekawie, tam jest bardzo różnorodnie. Niektóre makijaże są bardzo takie delikatne, użytkowe, piękne, hollywoodzkie, ale jest też dużo takich, wiecie, dziwacznych rzeczy, które ja uwielbiam. Jeśli Wy również kochacie makijaż w przeróżnych formach, zapraszam do oglądania. Temat tegorocznego wydarzenia to Sleeping Beauty's Reawakening Fashion. Mamy nawiązanie do Śpiącej Królewny, do przebudzenia się mody, a dress code'em miał być The Garden of Time, czyli również nawiązanie do czasu. Coś, co będzie właśnie nawiązywać mocno do historii mody, do dawnej mody, ale też może się nawiązywać do współczesnej, tworzonej przykładowo przez AI, czyli sztuczną inteligencję. I to na to sposób mamy stylizację Zendai, która jest wyraźnym nawiązaniem do Belle Époque. Mi również kojarzy się mocno z tym, co działo się na ostatnim pokazie od Couture Maison Margiela i te makijaże, które tworzyła Pat McGrath z tymi takimi mocno błyszczącymi, dosłownie porcelanowymi twarzami. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zachęcam do obejrzenia. I właśnie ten makijaż to jest tego typu klimat. Tutaj może nie mamy takiej błyszczącej porcelanowej twarzy, ale sam makijaż to właśnie taki typowo Belle Époque. Cieniutkie brwi, bardzo intensywne smoky eye, trochę mocniej przyciemniony też wewnętrzny kącik, nie tylko zewnętrzny, i ciemne, błyszczące usta. Może nam się to również kojarzyć z latami 60., bo właśnie tego typu trendy również w tym czasie mogliśmy zaobserwować, ale cały makijaż wygląda obłędnie w tych takich borówkowych, jagodowych odcieniach, z tą stylizacją taką trochę przerysowaną, że to są i pióra, i siateczki, i kwiaty, i ozdoby. No to jest właśnie temat imprezy. Uważam, że super. Emma Chamberlain również ma makijaż w podobnym klimacie, takie mocne smoky eye, ale już trochę bardziej współczesny, czyli mamy grubsze brwi, bardziej gładkie uczesanie, stylizacja delikatnie tylko nawiązująca do tematu, a nie aż taka przerysowana jak u Zendai. Natomiast takie chłodno-brązowe usta też mogą delikatnie do tego tematu nawiązywać, bo mimo iż nie są ciemne, to ta ciemniejsza konturówka, taka chłodna, od razu stwarza nam ten efekt takiego właśnie makijażu z lat 60. Zwróćcie uwagę na koczek, bo tych koczków będzie sporo. Tutaj jest gładziutki, ale na przykład u Jennifer Lopez jest bardziej messy, bardziej taki niedbały, z takimi wystającymi tutaj piórkami po bokach. Natomiast sam makijaż jest raczej delikatny, taki właśnie beżowy, dosyć jasny. Uważam, że jak na J.Lo to jest naprawdę delikatny, bo ona potrafi z tym makijażem tak troszeczkę, wiecie, przesadzić. Natomiast to też kwestia oświetlenia. Może w innym oświetleniu by się okazało, że ta tapeta jednak jest mocna. W każdym razie, jeżeli chodzi o konturowanie, o oko, o usta, to są raczej jasne, takie delikatnie beżowo-brzoskwiniowe. Ogólnie J.Lo jak zwykle wygląda przepięknie, ale totalnie zachwyciło mnie to, co zobaczyłam u Tyli, tak można odmienić, Tyla. Makijaż wprawdzie delikatny, ale przepięknie zdrowa cera. No uwielbiam ten subtelny, taki miękki blask nawilżenia na skórze, oko z subtelną kreską, delikatne ombre na ustach, totalnie upiększający makijaż, ale ta kreacja, poczekajcie, niech go znajdę, ta kreacja, która jest takim mocnym nawiązaniem właśnie do tematu The Garden of Time, bo tutaj ta sukienka wygląda, jakby była wyrzeźbiona z jakiejś gliny, albo jakby była właśnie jakąś taką figurką, jakie często można w różnych ogrodach botanicznych oglądać. I totalnie właśnie ta kreacja tak wygląda. A co więcej, zwróćcie uwagę na torebkę, czy nie wiem, czy to można nazwać torebką, ale wygląda ona jak klepsydra. Więc jest totalnie temat jakby 1 do 1, więc fajnie to wygląda, szczególnie, że ta kreacja jest taka, wiecie, taka, nie wiem, czy można powiedzieć przerysowana, ale taka bardzo dosłowna, artystyczna po prostu, ale makijaż już jest bardziej współczesny, więc wszystko nam się tutaj fajnie balansuje. Zwróćcie uwagę, że na ramieniu jest też delikatny jakiś brokat, który przypomina trochę to, co się dzieje na tej kreacji. Wygląda trochę jak taki piasek, błyszczący piasek, więc troszeczkę mamy tutaj ciało nawiązujące do tematu, ale makijaż, żeby było bez przesady, już nie. Natomiast to, co delikatnie nawiązuje nam do tematu, to również fryzura, czyli taki lekki bob, jeszcze taki subtelnie mokry, wygląda przepięknie, prześwieżo i w ogóle mokre fryzurki
Polecam, bardzo w trendzie. Obiecałam sobie, że nie będę pomijała makijaży, które mi się nie podobają. I omówimy sobie Madeline Klein. Dlaczego mi się nie podoba? Bo jest bardzo nijaki. Jest bardzo jasny, blady. Może na jakiejś takiej gali z jakąś ładną kreacją wyglądałoby inaczej, ale tutaj mamy bluzkę taką koszulową i do tego totalnie zwyczajny makijaż, bardzo jasny. Na tyle jasny, że mamy wręcz wrażenie takiej troszkę spuchniętej twarzy. Uważam, że nie jest taki komplementujący urody. Ładne odcienie, bardzo subtelne, takie lekko beżowo-brzoskwiniowe. Na ustach i delikatnie na oczach, jakaś taka subtelniutka kreska wzdłuż linii rzęs, ale tutaj bardzo jasny cień i w ogóle cała twarz jest bardzo jasna. Wygląda trochę na taką spuchniętą. Nie do końca mi się ten makijaż podoba. Brakuje tutaj definicji albo jakiegoś akcentu, a może gdyby była inna fryzura albo inna stylizacja, wyglądałoby to inaczej, ale w tym jakby połączeniu, w tej kombinacji nie do końca. U Dove Cameron mi od razu skojarzył się romantyzm, bo mamy sukienkę w kwiaty, mamy subtelny makijaż oka błyszczący w odcieniach brudnego różu, czerwone usta, porcelanowa cera, no ewidentnie kojarzy mi się z romantyzmem i ta stylizacja widzimy już jest taka bardziej zachowawcza, bezpieczna, nawiązująca do tematu, ale nie jest przebraniem, o może tak. Mamy fajny akcent na usta, piękny odcień, idealnie pasujący tutaj do Dove, bo jest taką ciepłą czerwienią i piękny makijaż oka, subtelny, lekko błyszczący, pudrowy, taki brudny róż i trochę mocniejsze rzęsy, ale też nie przerysowane, coś pięknego. U Carrie Delevingne widzimy dosyć mocny makijaż oka, ale nie w kontekście smoky eye, a raczej kreski i rzęs. Te rzęsy są naprawdę wyraziste. Mamy subtelnie różowe, pudrowe usta, no i ta część kreacji, która mi się kojarzy trochę z takimi czasami rycerskimi. Wiem, że to takie kapturki, czapki, kapturki i tak dalej były też swego czasu modne, ale wydaje mi się, że ta kreacja miała jednak nawiązywać w pewnym sensie do jakiejś zbroi, bo jednak ma taki kształt, wiecie, kwadratowy, kończy się za biustem, więc to całe, nie wiem, tak mi się skojarzyło, ale możecie powiedzieć, co wy myślicie, czy to faktycznie może mieć jakieś rycerskie konotacje, czy totalnie chodziło o co innego. Ariana Grande. Kompletnie mi się nie podoba. W ogóle, wiecie, Ariana lubi wyglądać ładnie. Wiemy o tym, że no, są gwiazdy jak J.Lo, która nigdy się tam jakoś dziwnie nie przebierze. A tutaj mam wrażenie, że to była taka próba tak trochę na siłę zrobienia z ładnego makijażu upiększającego czegoś oryginalnego. I tutaj mi nic ze sobą nie paca. Jasna cera, zgaszone różowe usta, taki typowy makijaż Ariany moim zdaniem. Ona często właśnie sobie tak tutaj rozdymia ten zewnętrzny kącik albo robi jakąś kreskę, coś co będzie te oczy tak wiecie spłaszczać, wydłużać, laleczkować trochę. No i mamy taki element takich przyklejonych, nie wiem, skrzydełek motyla powiedzmy tutaj w tych... I dla mnie to tak... Bo to jest, chcę być oryginalna, ale chcę wyglądać tak jak zwykle. Czyli mamy arianową kitkę, mamy arianowy makijaż i jakieś takie przyklejone znikąd elementy, które same w sobie też mi się nie podobają. Nie umiem tego zidentyfikować. Gdyby to były jakieś, nie wiem, płatki kwiatów nawet, takie, nie wiem, świeże nawet płatki róż tutaj zrobione, coś takiego, już by to wyglądało ciekawie. A to są takie przyklejone, takie prostetyki, takie elementy do SFX, do charakteryzacji, takie przyklejone i one tak do niczego nie nawiązują. Gdyby chociaż to była, nie wiem, w zewnętrznych częściach jakaś biel na przykład, o, jakiś taki biały tutaj element na policzkach, żeby to się jakoś tak połączyło. A to jest tak przyklejone i tyle. No nie wiem, no po prostu wiecie co, przejdźmy dalej do Amandy. To jest dopiero retro klimat, ale we współczesny sposób. Zwróćcie uwagę, że mamy tą fryzurę taką mocno zawiniętą, ulizaną, też właśnie kojarzącą się z latami 60. Intensywniejsze, przepiękne, borówkowe usta, ale no przede wszystkim ta fryzura tutaj z tymi gałązkami srebrnymi, nawiązująca do srebrnej stylizacji, no to jest ewidentnie klimat retro, ale w takiej współczesnej formie, czyli właśnie srebro, tak bardzo mocno usztywnione te fale na czole, ale właśnie wszystko pokryte taką srebrną farbą
Jest fajne nawiązanie, współczesność i dawne czasy, retro. Mega mi się to podoba, mega mi się podoba koncepcja i wykonanie i to, jak Amanda po prostu w tym wygląda, bo można w takich makijażach czy jakichś stylizacjach, charakteryzacjach wyglądać źle, jakby celowo wyglądać źle albo gorzej, a tutaj mamy połączenie tego, że Amanda wygląda pięknie i jeszcze fajnie nawiązuje do tematu. Me gusta. Też ciekawy motyw u Rebecki Hall, bo z jednej strony makijaż znowuż jest raczej takim użytkowym. Mamy subtelnie przydymione oko, świeżą, lekką cerę, delikatne, błyszczące usta, mokre włosy. Mówiłam, że są w trendzie. I element makijażu na ramionach, na ciele. Tutaj mamy takie kwiaty, które nawiązują nam do ogrodu, bo sukienka, jak zwrócicie uwagę, ona jest taka trochę przygaszona, ale tam też widać, że ona jest w kwiaty. I wydaje mi się, że tutaj są takie te kwiaty przeniesione właśnie na ramiona i mamy element ogrodu, ale z jednej strony totalnie użytkowy i upiększający, typowo hollywoodzki makijaż, bo wciąż delikatny, ale te elementy ciekawe. Moim zdaniem fajny pomysł, żeby właśnie przenieść jakieś kreatywne, oryginalne elementy na ramiona. Bardzo mi się to podoba. Na tegorocznej gali będziemy obserwować bardzo dużo akcentów różu. Ja również dlatego stworzyłam sobie dzisiaj taki gradientowy róż na policzkach. I tutaj przykładowo Ayo, która ma bardzo, bardzo intensywny róż. Zwróćcie uwagę, że on się mega rzuca w oczy, ale jest w bardzo fajnym miejscu umiejscowiony, bo on nie jest ani na skroniach, ani na jabłuszkach policzków. Ja bym powiedziała, że on jest tak pod okiem, w zewnętrznej części pod okiem i nie jest tak roztarty jak typowy róż, który ma być właśnie takim, no że tak nie widać do końca, gdzie on jest nałożony tak konkretnie. A tutaj mamy takie trochę plamki, że to wygląda trochę laleczkowato, ale trochę nowocześnie. Mega fajny pomysł. Ja ostatnio też używałam sobie różu tutaj wyżej, tak jakby tuż pod okiem, ale jednak rozcierałam go mocniej. A tutaj mamy takie plamki. Bardzo mi się to podoba i będę chciała sobie taki motyw w swoim makijażu wypróbować. Uważam, że wygląda bardzo uroczo. A myślę, że jeszcze w połączeniu z jakimś fajnym, lekko przydymionym okiem byłoby mega spoko. Zobaczcie, również akcent różu u Nell Diamond. Tutaj przepiękne połączenie kolorystyczne, bo mamy podobny odcień kreacji, ust i policzków. Przypuszczam, że może nawet była to po prostu szminka nałożona na policzki. Przy tej jasnej porcelanowej cerze wygląda to fantastycznie. Makijaż jest bardzo prosty. Mamy taką grubą, ładną brew, kreseczka, akcent na usta, ale też nie jest zbyt intensywny. Te usta nie są takie jak dzisiaj moje, tak mocno zdefiniowane i kryjące, tylko takie jakby rozklepane palcem. No i ten róż lekko koralowy pięknie nawiązuje do całości, jest mega spójny. Róż i jeszcze raz róż. Gigi Hadid, myślę, że każdemu od razu kojarzy się z Marilyn Monroe, bo mamy i takiego pokręconego boba i czerwone, klasyczne usta, aczkolwiek taka ciekawostka, ta klasyczna czerwień Marilyn Monroe na ustach to wcale nie była czerwień. Podlinkuję Wam na dole w opisie filmik, jak jedna z makijażystek doszła do tego, że to był pomarańcz, a nie czerwień. Ale wracamy do tematu Gigi Hadid. Mamy tutaj Marilyn Monroe, ale we współczesnej formie. Mamy subtelną kreskę, taką właśnie jak Marilyn tworzyła sobie, znaczy jej makijażysta, bo taką dosyć cieniutką i poziomą, nie taką strzelistą jaskółkę, tylko taką cieniutką i leżącą wręcz. Natomiast u Marilyn często widzieliśmy jeszcze te rzęsy, które tak tutaj opadały w tym zewnętrznym kąciku i były dosyć mocne. Tutaj rzęsy są raczej naturalne albo ewentualnie jakieś subtelne kępki, ale raczej króciutkie, żeby to oko było no właśnie takie bardziej nowoczesne, trochę bardziej może modowe, ale ten róż, ta fryzura, ta czerwień na ustach, no to jest ewidentnie Marilyn Monroe, czyli mamy nawiązanie do tych dawnych lat. Carol G w nawiązaniu do tematu wystawy stworzyła taką, znaczy jej zespół stworzył stylizację na elfa i tak trochę, wiecie co, nie do końca kumam. Czy chodzi o to, że elfy żyją w ogrodzie, coś takiego? Jakoś tak, wiecie co, mi trochę zalatuje to takim latami 2016, jak generalnie elf to był jeden z takich popularniejszych tematów, na przykład do tworzenia jakiejś charakteryzacji, bo to jest takie w miarę proste, jakiś makijaż tam mógł być różny, kolorowy i tylko, wiecie, takie uszy się robiło czubate. No tutaj no jest trochę Legolas vibes, jest trochę temat imprezy, no bo tu mamy takie kamyczki, jakieś ale tak trochę, wiecie co, nie wiem.
taki trochę bal przebierańców, chociaż no nie wiem, no trochę o to chodzi, żeby był bal przebierańców, ale jakoś tak, nie wiem, pomysł na elfa jakoś tak mi się mało spodobał, nie wiem dlaczego. Jakiś taki, chyba jest taki już przereklamowany i zbyt prosty. Tak spojrzałem tak, elf? Serio? Jeszcze to robimy? Bardzo podobał mi się makijaż Charlie, w ogóle ta stylizacja, natomiast też nie wiem do końca, do jakiej epoki nawiązuje, bo po pierwsze zwróćcie uwagę na stylizację, która jest w zasadzie z takiej bawełny, czy z jakiejś dzianiny, więc tak wiecie, trochę teoretycznie, wiecie, byle jaki materiał na taką okoliczność, ale widzimy tutaj okolice klatki piersiowej w bardzo taki szpiczasty kształt i to mi się bardzo mocno kojarzy z latami 60. Pamiętamy, że te kostiumy kąpielowe, biustonosze były takie mocno szpiczaste, teraz raczej stawiamy na zaokrąglone kształty, więc mamy trochę nawiązanie, no właśnie może połączenie współczesności, czyli takie jakieś przetarcia, materiały prześwitujące, a tutaj taki biust w szpiczasty kształt stworzony, okej, ale do tego fryzura taka z takimi powyciąganymi pasmami, mi kojarząca się na pewno z latami 90., więc w ogóle tak nijak, ani retro, ani współcześnie. Nie wiem, czy jakieś inne lata, jakoś tak... Nie wiem. No a makijaż z tymi ciemnymi ustami, no to już trochę te lata 60., ale we współczesnej formie mamy jasne oko, takie tutaj wyciągnięte rzęski, mocna, fajna brew, no ten makijaż wygląda super, do jej twarzy, tutaj aż tak mocno te brwi, tutaj aż tak schodzą blisko, uważam, że wygląda to zarąbiście. Całokształt mi się mega podoba, i ta fryzura, i ten makijaż, i stylizacja, ale nie wiem, do czego konkretnie on nawiązuje. Tutaj czytałam opis gdzieś tam, ale nie znalazłam jakiejś takiej konkretnej inspiracji i tak dalej, więc jest trochę miszmasz, jeżeli chodzi o temat, ale jakby miała być to po prostu własna interpretacja, to podoba mi się to. Podoba mi się. Może właśnie fajnie, że jest taki miszmasz wszystkiego. Czemu nie? Fajnie to wygląda. Tu taki piękny retro klimat u Amandy Gorman. Zobaczcie, że i ta fryzurka z tą taką grubszą opaską, nawet ta poza i ponownie róż, tutaj tym razem przeniesione trochę wyżej, w odcieniu lekkiego fioletu, na ciemniejszych karnacjach fiolety wyglądają obłędnie, bardzo polecam. No i no po prostu wygląda jak laleczka. Laleczka po prostu z reklamy proszku do prania. Żartuję, ale z tych takich właśnie starszych filmów, no coś pięknego, coś pięknego. Nie podoba mi się natomiast makijaż Sabriny Carpenter. W ogóle ta stylizacja, nie wiem. Jakoś tak się gryzie z jej urodą trochę ten makijaż, bo on jest ogólnie mega chłodny, taki srebrzysty. Może chodzi o nawiązanie do biżuterii, do czarnej kreacji, ale z drugiej strony róż i policzki, róż i usta są takie raczej ciepłe, brzoskwiniowe i tak to się kolorystycznie jakoś mi gryzie. Ona też jest taka raczej, te włosy ma trochę cieplejsze. Nie uważam, że wygląda jakoś tak odświeżająco, odmładzająco, a też jest raczej takim hollywoodzkim makijażem, który ma upiększać, więc tutaj no moim zdaniem z analizy kolorystycznej trochę bania. Nie zachwyca, w każdym razie nie zachwyca. Bardzo fajny pomysł na monokolorystyczny makijaż u Taraji Róż. Róż i już. I widzimy tutaj taki ozdobny kok, ponownie, z elementami kwiatowymi i makijaż właśnie, przypuszczam, nawiązujący do tej kwiatowości, bo w odcieniach płatków kwiatów mamy róż na powiekach, mamy róż na policzkach i na ustach i mam wrażenie, że to jest jeden ten sam kolor albo bardzo zbliżony. Oczywiście on będzie inaczej wypadał na ustach i na policzkach, no bo tutaj mamy różne odcienie, ale widzimy ewidentnie, że ten kolor pojawia się i na oku, mimo że jest okraszone delikatnie jakimiś brązami, żeby jednak to oko trochę uwyraźnić, żeby było bardziej intensywne, ale mamy ten taki subtelny, jaśniutki baby pink, o którym Wam mówiłam również, że to prawdopodobnie gdzieś tam pojawi się w jakichś trendach. Mamy ten baby pink również na policzkach i na ustach. Uważam, że wygląda super, a jak chcecie więcej baby pinkowych inspiracji, to obejrzyjcie sobie ten filmik z paletką Mio. Mi brakuje tutaj takich lekkich, świeżych brwi. Dla mnie te są tak bardzo mocno wyraziście we współczesny sposób namalowane i do tej stylizacji uważam tutaj takie właśnie lekkiego koczka z jakimiś tutaj kropelkami wody i kwiatuszkami i tym baby pink makijażu. Ja bym tutaj raczej stworzyła takie lekkie, wyczesane, puszyste fluffy brows. Dużo lepiej by wyglądały moim zdaniem. Natomiast motyw baby pink jak najbardziej spoko. Szczególnie, że fajnie nawiązuje do koloru kreacji i do fryzurki. Bardzo dziwna stylizacja Lany Del Rey.
a nie no, może nie dziwne, no, ma nawiązywać do ogrodu, więc mamy taki element gdzieś gałęzi wychodzących z kreacji, wychodzących z włosów, jakieś takie tutaj welony i tak dalej. Dla mnie trochę dziwnie to wygląda, bo te drewienka wyglądają tak plastikowo. Jakby ktoś, wiecie, poszedł do Tesco, kupił jakieś takie sztuczne drzewka, czy jakieś sztuczne kwiatki i zrobił z tego stylizację. Dziwnie to wygląda trochę. Makijaż może dobrze do tego nawiązuje, bo mamy odcień brązu na ustach, jakiś taki beżowy ten makijaż, jest beżowo-brzoskwiniowy, tak jak te woalki tutaj latające, ale nie wiem, trochę te drewienka tak dziwnie trochę wyglądają. O! FKA Twigs! To jest hit. Ta fryzura, nausznica, te diamenciki, stylizacja, tu się wszystko zgadza. I jest tak, dużo się dzieje, ale wiecie, może się dużo dziać i może być przesyt i może to wszystko źle wyglądać, a tutaj wygląda dobrze. Mimo że mamy bardzo dużo dominant w makijażu, to wszystko jest takie, wiecie, ogarnięte. Dzięki odpowiedniej kolorystyce, balansowi w makijażu, to wszystko wygląda fajnie. No, fryzura jest wypas. Ta nausznica od razu mi się kojarzy z pokazem Haute Couture od Schiaparelli, o którym też właśnie mówiłam w tym jednym z odcinków, bo jest praktycznie na całe ucho, więc tak mi się kojarzy właśnie z tym powyklejanym uchem i kolczykiem od Schiaparelli. No i te błyszczące tutaj ucho, ta nausznica nawiązuje właśnie do tych diamencików, którymi twarz jest powyklejana i zwróćcie uwagę, że te diamenciki są i na policzkach, i wokół oczu, i na skroniach, i na czole i przechodzą na głowę, więc no przepięknie to wygląda, mega takie rozproszone są i mają różne wielkości, więc jakby ktoś się rozsypał, tak to wygląda, tak bardzo organicznie, naturalistycznie, pięknie to wygląda i balans w tym wszystkim uzyskany jest dzięki temu, że zobaczcie na resztę makijażu, jest bardzo delikatny, cera jest ledwo muśnięta podkładem, nie ma praktycznie konturowania albo jest bardzo znikome, nie ma różu, usta są tylko bardzo, bardzo delikatnie, może jakąś konturówką pokryte, jakimś błyszczykiem, nawet nie wiem dokładnie, oko to tylko subtelna, miękka kreseczka, rzęsy i brak brwi, czyli znowuż ściągamy jakiś akcent, żeby nie było przesytu i uważam, że to wygląda po prostu cudownie, artystycznie, kreatywnie, coś pięknego. Ja bym sama taki makijaż, że tak powiem, ubrała na taką okoliczność, wygląda absolutnie genialnie i uważam, że w ogóle jest to fantastyczny pomysł, żeby samemu na jakąś okoliczność umalować się mniej więcej w ten sposób, zainspirować się takim makijażem, czyli zrobić sobie naprawdę bardzo delikatny makijaż oka, jakiś błyszczący cień, subtelna, mięciutka przepraszam, roztarta kreseczka, wytuszowane rzęsy i właśnie kilka takich diamencików gdzieś w okolicy oczu, niekoniecznie tu bardzo bliziutko przy powiece, tylko właśnie gdzieś na twarzy. Uważam, że bardzo piękny, okolicznościowy, wyjściowy makijaż glamour, coś pięknego, coś pięknego. No i na deser Doja Cat, która przyszła w sukience takiej mokrej, to wyglądało w ogóle jak taka, wiecie, jakaś peleryna, jakaś piżama, totalnie zmoczona i mamy do tego makijaż z efektem łez, srebrzystych, ociekających łez, więc fajnie to wszystko się komponuje, ma taki sens. Fajnie, że te ociekające łzy są w towarzystwie dosyć intensywnego, takiego kociego, przydymionego oka, więc to oko wygląda tak naprawdę artystycznie i właśnie trochę kojarzy mi się z jakimś malarstwem, jakąś rzeźbą dawnych lat. Przepiękny jest ten makijaż i cera, tutaj też delikatny róż, wysoko nałożony, usta wyglądają przepięknie, i właśnie te takie srebrzyste łzy. Fantastycznie to wygląda. Przepięknie te kolory są tutaj skomponowane, bo teoretycznie jest to taki nudowy makijaż, ale tonacje, tutaj wszystko się zgadza. Coś pięknego. Wiemy, że Doja raczej nie boi się wyglądać oryginalnie, ale tutaj uważam, że wygląda pięknie. Jej nie zawsze zależy na tym, żeby wyglądać pięknie, ale tutaj wygląda. Naprawdę ten makijaż jest przepiękny, uwielbiam te kolory, to wszystko, no to jest po prostu wisienka na torcie dzisiejszych ploteczek. Dajcie mi znać, który look podobał się Wam najbardziej. Ja właśnie stawiałabym na Doja Cat, FKA Twigs i jeszcze Charli XCX. Och, i nie mogę zapomnieć o Amandzie, więc mam kilka swoich typów. Piszcie mi, co Wy myślicie o dzisiejszych makijażach, które Wam się nie podobały, coś Wam tutaj nie grało. Koniecznie czekam na Wasze komentarze. Jak lubicie takie tematyki, to zostawcie mi kciuka z góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!